Dzień dobry. Znowu pada deszcz. Zaczynam już trochę się zastanawiać nad tym, czy to przypadkiem nie jest tak, że ktoś złośliwie za każdym razem, jak mam z Wami pójść na ten dla mnie, muszę sobie poprawić tutaj trochę tę kamerę, dla mnie piątkowy, co drugopiątkowy spacer poranny nie powoduje, że deszcz powinien być. Dlaczego? Bo ja chyba wierzę, że on jest dobry. A jeszcze bardziej wierzę, że ten deszcz jest dobry na bazie tego, o czym dzisiaj. I do tego Was bardzo serdecznie zapraszam. Rozmawiam z Danielem Petrykiewiczem. Naprawdę polecam Wam dzisiejsze Hera on Air. Bo dzisiejsze Hera on Air jest o refleksji. Jest o refleksji nad planetą, nad tym tak naprawdę, czy my długoterminowo umiemy w ekologię. Jak to się stało, że właściwie bycie ekologiem ma trochę przerąbane, bo jak wpiszecie sobie, na przykład, ja wierzę w to, naprawdę ja mam takie swoje przekonanie, że świat często wygląda tak, jak myślimy o nim stereotypowo, a dla mnie definicją stereotypu jest Google Grafika. Dzisiaj pewnie byśmy mówili już ChatGPT, czy też sztuczna inteligencja. Jakbyśmy wpisali sobie słowo pokaż mi zdjęcie, czy też prompta do ChatGPT, pokaż mi zdjęcie ekologa, to jest niesamowite, ale w małym prawdopodobieństwie ekologia by się kojarzyła z rozsądnym, nie wiem, człowiekiem, kobietą, mężczyzną, nieważne, w średnim wieku, przytulającym planetę, edukującym dzieci, oszczędnie podchodzącym do kooperacji, też jakby świadomie podchodzącym do kooperacji z Ziemią. Nie, najczęściej byłby to młodzieniaszek, czy też może nawet nie nastolatek, ale w okolicach pewnie 18-20 lat. Ktoś z takim lekkim szaleństwem w oku, przykuty do drzewa i właściwie buntujący się. Dlaczego o tym mówię? Bo ja uważam, że to jest jeden z największych problemów ekologii. Że bardzo łatwo osobom, które starają się być świadome, odpowiedzialne, bardzo łatwo jest je w dyskusji zgasić takim tekstem pod tytułem dorośniesz, to ci przejdzie, zobaczysz, jak świat funkcjonuje, że nie da się pewnych zmian wprowadzać. I w ogóle chyba na bazie tego mam takie trochę przekonanie, że to nasze przekonanie, ja mam przekonanie, że nasze przekonanie, że pewne cechy przejdą nam, jak dorośniemy, jest w ogóle takim dla mnie trochę odkryciem, że kurde, dlaczego my faktycznie wierzymy, że to młodość musi być ta, która ma się buntować, a dojrzałość i starość polega na tym, czy też dorosłość, dobra, nie starość, polega na tym, że my w dużej mierze akceptujemy ten świat takim, jakim on jest, mimo tego, że na przykład się z nim nie zgadzamy, że na przykład, nie wiem, że nie powinno być przemocy. Ja na przykład bardzo mocno wierzę, że przemoc powinna być absolutnie wyeliminowana z tego świata. Jeżeli jest jedna rzecz, czym naprawdę marzę, jak kiedyś bym odbierał nagrodę Miss, a właściwie nie odbierał, tylko byłbym w konkursie Miss i tam by mi zadano pytanie, o czym marzę, to ja bym wtedy powiedział, że nie marzę o tym, żeby był pokój na świecie taki w ogóle, tylko bym powiedział, że marzę o tym, żeby nie było przemocy jako takiej. No to z drugiej strony pojawia się ten racjonalny Wojtek, który mówi, no dobra, ale wiesz, nic z tym nie można zrobić, moje ulubione, przemoc była zawsze, ludzie już tacy są. I bardzo łatwo jest zgasić takie myślenie o tym, żeby wprowadzać zmiany takim racjonalnym myśleniem. A może tak nie powinno być? Może powinniśmy, wychodząc z tej definicji,
przemocy, z definicji ekologii zacząć ją zmieniać. Może na poziomie w ogóle jakby stereotypów, myślenia o nich powinniśmy myśleć zupełnie inaczej. Że może nie powinniśmy myśleć w kategorii postaci i wieku. Może to jest w ogóle ciekawe tylko z perspektywy wartości. Tak? Czyli jakimi wartościami kieruje się osoba, która myśli o ekologii. Dlaczego zacząłem o tej ekologii? Jeszcze nie wiem, bo... już wiem, bo wyszedłem i zobaczyłem, że pada deszcz. Więc cieszmy się, że padają deszcze. Jest największa susza w Polsce od lat. Jeżeli ona się nie zmieni, będziemy mieli bardzo drogie życie, niestety z uwagi na ceny upraw. A tego chyba nikomu nie życzę, więc mam taki mały apel. Następnym razem, nawet jak ja wiem, że dzisiaj jest piątek, początek weekendu. My kochamy, jak weekendy są śliczne, słoneczne. Moje ulubione memy to jest to, po czym poznać, że zbliża się weekend, czyli wystarczy, że było poprzednie 4 dni słonecznie, a teraz idzie oziębienie i pada deszcz. I hi, w jakim porąbanym kraju żyjemy. To ja jednakże przypomnę, że może to dobrze, tak? Znaczy ja wiem, że niektórzy mają plany na ten weekend, ktoś chce robić imprezę, ale może cieszmy się z tego powodu, że pada, bo naprawdę mamy dramat z opadami, z deszczem, a szerzej o wszystkich dramatach znajdziecie w cudownej rozmowie z Danielem Petrykiewiczem, Hera On Air, dzisiaj od godziny 6, czyli właściwie od momentu, kiedy nagrywam tą rozmowę, jest dostępna. Ale ja dzisiaj w ogóle nie o tym miałem rozmawiać. Choć jak teraz sobie trochę o tym myślę, to po tym wstępie, który był takim dla mnie wstępem spontanicznym, to się jednakże będzie łączyło z głównym tematem dzisiejszego odcinka, a mianowicie 2 tygodnie temu obiecałem Wam, że te odcinki ze mną będą takim trochę podsumowaniem tych 2 tygodni. Będzie to takie trochę rozmową z Wami o tym, co ze mną jest, w czym jestem, co mnie poruszyło, zainspirowało, pobudziło i będę się z tym dzielił. Takie, bym powiedział, nazwijmy to power walk bez puenty, czyli gdy będziemy sobie rozmawiali o rzeczach ważnych dla mnie, nie wiem czy dla Was, no ale taki jest trochę przywilej tego spaceru, że ja Was zabieram do swojego świata, a Wy możecie mnie zabrać oczywiście do swojego, głównie poprzez komentarze, poprzez dzielenie się tym, co Wam jest, że tak powiem, co Wam w duszy gra. I w międzyczasie, czyli od poprzedniego Power Walka, czyli przez ostatnie 2 tygodnie do dziś miałem okazję się spotkać z Mateuszem Kusznierewiczem, więc trochę sobie rozmawialiśmy o tym, gdzie dziś jest Power Walk, gdzie będzie w przyszłości, jak widzimy ten projekt, co się może w nim zmienić, zadziać i tak dalej. I Mateusz faktycznie powiedział bardzo ważną rzecz, a mianowicie powiedział: Wojtek, nie wiem czy wiesz, ale masz swoich fanów i masz osoby, które spacerują z Tobą regularnie w piątki. Mnie takie rzeczy onieśmielają. Ja wiem, mogę się nie wydawać taki, że tak powiem, kruchy, ale tak, takie rzeczy mnie stresują bardzo, więc po pierwsze chciałem uznać Was bardzo i bardzo Wam podziękować za to. I faktycznie w pierwszej rzeczy, która ze mną bardzo mocno zostaje, to pewnego rodzaju przekonanie o tym, że jestem szczęściarzem trochę, że mogę sobie pomyśleć, że jest pewna grupa osób, która poświęca swój poranek po to, żeby się spotkać nie tylko na fajnym spacerze, który jest każdego jednego dnia z wyśmienitymi gośćmi prowadzącymi Power Walk, ale są pewne osoby, które wybierają mnie celowo. I to mi faktycznie, muszę powiedzieć, może to takie trochę egoistyczne, może to egocentryczne, a mi to dobrze robi. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że poświęcacie. Zresztą to jest taki moment, kiedy faktycznie po prostu mam takie przekonanie, że warto być tu dla Was. Po prostu. I dlaczego ja o tym mówię szerzej? Bo drugą rzeczą, do której ja coraz bardziej dochodzę, to jest to, że ja mam pewnego rodzaju blokadę, że o niektórych rzeczach, w ogóle w całej swojej twórczości,
w internecie. Czasami mam taką sytuację pod tytułem, kurczę, ale to jest fajny temat, powiedziałbym o nim, ale przypominam sobie, kurde, ale przecież ja już 2 lata temu mówiłem. I teraz problem polega na tym, że to po pierwsze, tylko ja wiem, że ja 2 lata temu o tym mówiłem i być może kilka osób, którego 2 lata temu tego przysłuchało. Po drugie, nie ma takiego tematu w moim życiu, w którym 2 lata temu miałbym w 100% takie same podejście jak dzisiaj. Ja wierzę w ciągłą zmianę. W każdym jednym obszarze. Pewnie jakbyśmy rozmawiali, nie wiem, na temat przywództwa, to pewnie dzisiaj moje podejście do przywództwa jest kompletnie inne niż było 2 lata temu. I to na razie jest taką dużą kategorię, tak? Jakbym zrobił, nie wiem, miał zrobić odcinek o prowadzeniu rozmów wspierających dla pracowników, to absolutnie jestem przekonany, że dzisiaj bym myślał, że te rozmowy powinny wyglądać inaczej niż wyglądały 2 lata temu. Nie na poziomie kroków, tak? Bo pewnie kroki byłyby te same, ale na poziomie kontekstu, w którym bym osadzał pewne wyzwania, z którymi się mierzymy. Dlaczego to wszystko mówię? Bo liczcie się z tym, i to mówię do tych wdzięcznych osób, że raz na jakiś czas będę wracał do tematów, które już były. Ale też do tego Was zachęcam, że jeżeli macie jakąś potrzebę na tematy, o którym chcielibyście porozmawiać, i ona naprawdę nie musi być wielka, bo ja w ogóle mam takie przekonanie, że my chyba za bardzo ignorujemy swoje małe zachcianki. Tak? To jest taki trochę moment, ja bym chciał Was zainspirować. Myślcie o tym trochę jak o takim zakupach impulsywnych przy kawie, przy kasie. To ten batonik, który tam leży, guma do rzucia, nie wiem, ściereczki do okularów. Kurde, to nie są duże rzeczy, tak? A jednak czasem je kupujemy. I potrzeby z perspektywy Power Rocka mogą być Wasze takie same. Ja nie oczekuję, że mi napiszecie jakiś gigantyczny teraz esej. Wojtek, chcielibyśmy porozmawiać o takim i takim temacie. Absolutnie nie. Czasami wrzućcie mi krótkie hasło w komentarzu pod tytułem, nie wiem, deskorolka. Albo właśnie rozmowy z pracownikami. Albo rodzic na medal, jak być lepszym rodzicem sportowca. Albo nie, cokolwiek Wam się przyjdzie do głowy. Teraz Was trochę inspiruję, bo pokazuję tematami, którymi się zajmuję. Ale nawet jak to będzie temat bardzo daleki, to tak jak powiedziałem, ja nie chcę traktować tego Power Walka tylko i wyłącznie jako przestrzeń edukacyjno-ekspercką, ale również ludzką. Ja chyba faktycznie dzięki temu, że powiedzieliście, że czy też Mateusz powiedział, że Wy tutaj jesteście na stałe, nawet cenicie te rozmowy, odkrywam, że być może my bardziej potrzebujemy po prostu pewnego rodzaju kulawego, bo jednostronnego, ale jednak trochę dialogu, takiego zobaczenia, co myślą inni ludzie, odbicia w tych innych ludziach swoich myśli. W związku z czym naprawdę mam też w sobie trochę gotowość do tego, żebyśmy rozmawiali niekoniecznie tylko i wyłącznie na tematy związane z szeroko rozumianą psychologią biznesu, sportu, efektywności, produktywności, czyli tym, czym się zajmuję zawodowo, a może w ogóle rozmawiajmy o czymś zupełnie innym. No i teraz, po tym całym wstępie, zostawię Was z czymś, co jest dla mnie najbardziej istotne w tym dzisiejszym spotkaniu. W środę, tę mijającą, ta, która była w tej chwili, czyli 23 kwietnia, w moje imieniny, wypuściliśmy odcinek Dobrej Rozmowy, czyli podcastu, który robię z Agą Kołodziejską, o dorosłości. Zadaliśmy słuchaczom pytanie, czym jest dorosłość. Czy lubią być dorośli? Z czym im się kojarzyła dorosłość kiedyś? I czy chcieli być dorośli kiedyś i czy to się sprawdziło? I temat, który mnie absolutnie wbił, a właściwie głosówki, które mnie wbiły w fotel, to jest chyba to, że ja w dużej mierze dzięki temu odcinkowi zbudowałem sobie taką, może nie pełną i kompletną, ale trochę szerszą swoją definicję dorosłości. Jak przygotowywaliśmy się do tego odcinka, przynajmniej ja się przygotowywałem, też sobie zadawałem pytanie, Wojtek, a czym dla Ciebie jest dorosłość? No i oczywiście tam gdzieś, nie wiem,
moje myśli krążyły dookoła odpowiedzialności, trochę dookoła tego takiego społecznego. To jest ten moment pod tytułem wieczna zabawa i robienie rzeczy, które chcesz robić versus posiadanie obowiązków i robienie rzeczy, które powinieneś robić. I nagle pojawił się głos słuchacza, który po prostu mnie wywalił z butach i właśnie teraz was zostawię z tą definicją. Bo dorosłość nie jest o tym, też różnica między dzieciństwem a dorosłością nie polega na tym, że robisz niemiłe rzeczy. Też robisz rzeczy, których nie chcesz tak naprawdę robić. Które nie sprawiają ci gigantycznej przyjemności. Tylko dlaczego robisz te rzeczy? Bo bycie dzieckiem oznacza, że robisz nieprzyjemne rzeczy, dlatego że ktoś ci kazał. I ta motywacja jest diabelnie zewnętrzna. Bo masz wizję kary, nagrody, nie wiem, ktoś każe ci zjeść zupę, której nie lubisz, ale zjadasz ją dlatego, bo ktoś opresyjnie i przemocowo cię do tego zmusza, albo nie chcesz jechać do cioci, ale jedziesz tam, bo ci rodzice kazali. A dorosłość to jest świat, w którym robisz rzeczy, które dalej ci nie sprawiają gigantycznej przyjemności, albo żadnej nawet. Nie dlatego, że ktoś cię zmusza, tylko dlatego, że podjąłeś świadomą decyzję lub podjęłaś świadomą decyzję, że je zrobisz. Ona jest o wyborze. I ta decyzja, którą podjąłeś, jest perspektywą myślenia o konsekwencjach długoterminowych, bardzo często krótkoterminowych, ale w ogóle, że podejmując decyzję myślisz o długoterminowych konsekwencjach albo o jakichkolwiek konsekwencjach. Że podejmując decyzję zastanawiasz się, co będzie. Co będzie, jeśli to zrobię i co będzie, jeśli tego nie zrobię. I celowo mówię o trudnych i niewygodnych rzeczach, a nie o łatwych rzeczach. Bo przy łatwych rzeczach my często nie myślimy o konsekwencjach. Tak? Znaczy, że mam, nie wiem, sprawić sobie przyjemność, to właśnie najczęściej odpycham konsekwencje tej przyjemności. Pewnie powinienem o niej myśleć. Ale jak mam zrobić coś, z czym początkowo się fundamentalnie nie zgadzam, albo to jeszcze nie jest ze mną zinternalizowane, to muszę się zastanowić, kurde, co mi to da lub co mi to zabierze. Ale długoterminowo dorosłość zaczyna się w tym momencie, kiedy mówisz, że to był twój wybór. Że widzisz, że miałeś możliwość wyboru. Nawet jeżeli ten wybór był bardzo trudny, to był to twój wybór i szukasz w związku z tym motywacji wewnętrznej. I to jest, kurde, tak naprawdę sobie to stworzyłem na bazie słuchawek, głosówek od słuchaczy. Ja się z tym tak bardzo mocno zgadzam. I jednocześnie z tej perspektywy patrząc, nawet o tym rozmawiamy w dobrej rozmowie, ja bym marzył, żeby nas świat tak traktował. Żebyśmy jako menedżerowie traktowali naszych współpracowników jako osoby dorosłe. Czyli zakładali, że oni naprawdę biorą na siebie konsekwencje tego, co się wydarzy. A następnie, żebyśmy te konsekwencje wyciągali. Ale żebyśmy nie podcierali im w cudzysłowie nosków, pilnowali, żeby aby na pewno zrobili i nie bawili się w micromanagement. Bo dorosłość to jest traktowanie drugiej osoby też jako dorosłej, czyli tej, która ma motywację wewnętrzną, najczęściej dość stabilną i silną. A motywacja wewnętrzna jest o podejmowaniu decyzji i świadomości konsekwencji, które płyną z tych decyzji. Muszę tutaj trochę przejść, bo będzie hałasował pewnie za mną samochód duży, ciężarowy, który tu jedzie pewnie z dostawą do sklepu, a oprócz tego może mnie przejechać, a tego wolałbym uniknąć. A dzięki temu wy wiecie, że jestem w Warszawie, a jak dobrze wiemy, na blokowiskach Warszawa pamięta. O, pierwszy raz tutaj jestem, szczerze mówiąc. Czyli wszedłem w jakąś taką boczną ulicę z garażami. Nie wiedziałem, że mam tyle garaży w okolicy nawet. O!
O, a zobaczcie, to jest piękne. To Wam pokażę, bo to jest moim zdaniem przepiękna rzecz motywujące te, jak one się tam nazywają, graffiti. Czy to nie jest piękne? Pamiętajcie o tym, ktoś Cię kocha. To w ogóle ładne. Niestety jest tam taki złośliwy podpis, nie Ciebie, no ale co zrobimy? No to co? To ja Was z tym zostawiam. Ja zostawiam z tym takim przemyśleniem, czym dla Was jest dorosłość. Zachęcam Was bardzo mocno do wysłuchania dobrej rozmowy podcastu. Podcast Dobra Rozmowa o właśnie dorosłości, o tym, czym jest dorosłość. Zapraszam Was na Hera on Air do posłuchania o ekologii z Danielem Petrykiewiczem, o tym, czym jest dla nas woda, dlaczego nie umiemy o nią zadbać i wiele innych rzeczy. Lubię to, bo Daniel nie jest szalonym ekologiem, tylko jest poważnym konsultantem, bardzo dobrym fotografem, oprócz tego gościem, którego porusza i poruszyła wrażliwość. Czy jest wrażliwym i poruszył go świat, o może tak. Dziękuję Wam, że jesteście. Bardzo mocno Wam dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że postanowiliście, jeżeli gdzieś dzisiaj rano postanowiliście ze mną zmoknąć w tym ciepłym deszczu, co jest w ogóle piękne, takim wiosennym, jeszcze nie letnim. Pewnie boso byłoby mi jeszcze zimno, ale on nie przeszkadza. To jest mi po prostu genialnie, przyjemnie, miło, sympatycznie. Widzimy się za 2 tygodnie w piątek o 6:15. I właśnie sobie uświadomiłem, że chodzę już za nim ponad rok. I to jest coś, co jest chyba dla mnie też bardzo inspirujące i motywujące, więc ściskam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam fantastycznego weekendu lub dowolnego innego dnia. Nie wiem, kiedy będziecie mnie słuchać. Mam nadzieję, że uda mi się wyłączyć kamerę, mimo tego, że mam mokry palec, ale jakoś to będzie. Trzymajcie się.